Two smashing words, smashing world. Stories about imagining of new ones. A story of words and resistance in voices and sounds. Witamy Was serdecznie. Jesteśmy w pierwszym z podcastów na temat języka, na temat wykluczenia w projekcie Smashing Words. I witam serdecznie Julię Kriwicz, artystkę, obecnie można powiedzieć afiliowaną najbardziej związaną z Centrum Kultury Słonecznik. Domem Kultury, Solidarnościowym Domem Kultury Słonecznik. Tak. Solidarnościowym Domem Kultury Słonecznik, który jest nominowany do paszportów. Polityki. Kiedy rozstrzygnięcie? Jakoś w styczniu 17. To czekamy z niecierpliwością, co się wydarzy. I jest z nami też Polina Wietrowa, aktywistka, architektka i też współpracująca z Fundacją Inną Przestrzeń, ale też wykładowczyni z Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I będziemy a jednocześnie jeszcze właśnie dodam, że autorka audycji w IMI Radiu, której tytuł jest Pabałakajem po-ukraiński, czyli porozmawiajmy po ukraińsku. Więc to dobry moment do rozpoczęcia tej rozmowy. Zacznijmy od tego, zacznijmy od początku. Więc tak myślę, ponieważ temat jest tak bogaty, że może chronologicznie warto by przypomnieć twoją akcję sprzed kilku lat, która to była akcja w Ukrainie. Czy opowiesz nam krótko, o co chodziło w tej akcji? Tak, to był koniec, w zasadzie to był mniej więcej ten sam czas w 2019 roku, grudzień. I pamiętam, że po publikacji w Wyborczej ja byłam już na świętach w domu w Dnieprze z rodziną. I tak, uczestniczyłam w takich też warsztatach, szkole patrzenia, które organizowało Instytut Fotografii Ford. I mieliśmy tam różne takie zjazdy, warsztaty. Jeden z ostatnich to właśnie był warsztat z Sebastianem Cichockim, z którym teraz powtórzymy Słonecznik, z Rafałem Milachem na temat transparentów. I każdy miał na koniec zrobić, zszyć, skleić, narysować swój transparent. No i jakby ja potraktowałam to trochę tak jak manifest swój i zrobiłam flagę, zrobiliśmy wtedy flagę i gdzie napisałam na białym w Ukrainie. I tak chcę zacząć tą historię właśnie z tego, jak zrobiłam ten flag, ale tak naprawdę ta historia się zaczyna od momentu, jak przyjechałam do Polski, bo jak już wspominałam, jestem z Dniepra, byłego Dniepropietrowsku, ale tak już się nie mówi. Tak mówi się Dniepropietrowska oblast, powiat Dniepropietrowski, województwo Dniepropietrowskie, ale miasto Dnipro albo Dnieper. Tak, jak rzeka. I właśnie jak przyjechałam, zaczęłam się uczyć języka polskiego, to było 11 lat temu, poszłam na studia tutaj na akademię i jakby ja też jestem, my w ogóle w Ukrainie my jesteśmy przywrażliwieni na ten moment na Ukrainie, bo tak się mówi w języku rosyjskim i to zawsze było takie właśnie imperialne, takie jakby jak chcesz powiedzieć, że Ukraina jest małą Rosją, no to mówisz na Ukrainie. I tak można... jak też chcesz powiedzieć, że to są Kresy Polskie i też mówisz na Ukrainie. Dokładnie. Ale ja w tamtym momencie, wiecie, jakby moja znajomość z historią jakby relacji polsko-ukraińskich była bardzo mała wtedy, bo jakby znowu Ukraina jest dużym krajem i jakby ten wschód zawsze bardziej jakby miał te relacje, historie, traumy z Rosją oczywiście, no bo ta granica jest bliżej. Ale jakby Polska jakby zawsze była takim krajem, który graniczy oczywiście z Ukrainą, ale jakby była Rzeczpospolita, wiemy jakby co to było, dla nas oczywiście, dla Ukrainy, później historia początku XX wieku, przesiedlenia i tak dalej. Więc ja powiem szczerze, od razu zaznaczę, że jakby może oczywiście nie byłam wystarczająco wyedukowana wtedy na ten temat, ale nie wiedziałam na przykład o historii Wołyni i jakby i taką historię Wołyni, która... Wołyń! Ja
jakby dowiedziałam się tutaj. Dowiedziałaś się tutaj, ale ty też nie byłaś tak świadoma też polskiego, kolonializmu, imperializmu wobec Ukrainy przez 4 wieki jednak istnienia, znaczy do Wołynia jednak to nie było tak, że... No oczywiście, o to mi chodzi, że oczywiście byłam świadoma i jakby tą historię akurat gdzieś tam mieliśmy nawet w szkole, z tego co pamiętam. Oczywiście nie nazywała się to w żaden sposób kolonializmem, ale te relacje jakby później, kiedy już masz świadomość, czym jest kolonializm, przychodzą ci do głowy, tak, ten jakby rozumienia, świadomość tego. No i więc przyjechałam do Polski, zaczęłam się uczyć języka polskiego i no i i nie wiedziałam, co z tym robić. Jakby nie wiedziałam, bo z jednej strony to też jest, w ukraińskim jest takie określenie mężowartość. Mężowartość to oznacza, że jakby czujesz się gorszym, czujesz się mniejszym od kogoś tam, w sensie od tych, którzy ci opresują. Więc przyznam się, to też na początku bardzo mocno jakby było częścią mojej jakby funkcjonowania też tutaj. Poczucia, tak, bardziej poczucia tutaj, nie? Więc uczyłam się tego i jakby, ale miałam świadomość, że coś tu jest nie tak. To jest ciekawe, bo wiesz, bo ja teraz mam takie wrażenie, może Polinie się to nie zdarza, ale że wśród osób, które znam z Ukrainy, często jest tak, że one mówią często, że ja poprawiam osoby z Ukrainy, żeby nie mówili tylko wy. Więc to nie jest tak, że to jest tak jakby internalizowane w ten sam sposób przez wszystkich, prawda? No, oczywiście, no i w oczach oczywiście Ukraińców, Ukrainek Polska nie jest tym takim opresorem na przykład w porównaniu do tego, czym jest w historii Ukrainy Rosja, prawda? Więc jakby nigdy... To są dwie różne trochę, w mojej świadomości nawet tutaj będąc imigrantką, jednak to są dwie jakby trochę różne historie. Natomiast tak, bardzo wiele, nawet moja mama tak mówi, ona mówi w języku rosyjskim i ja nawet nadal ją poprawiam, jakby kiedy ona to mówi, wczoraj właściwie i ja już po prostu pękłam i powiedziałam, mama, gdzie? Ona, w Ukrainie, tak, ja wiem. Ale wiecie, jakby to jest tak temat rzeka, jakby to jest inne pokolenie, to jest pokolenie, które się urodziło, wykształtowało się i w Związku Radzieckim, tak? I też znowu ten wschód, jakby ja do niego mam jeszcze większy, powiedzmy, empatię z tego względu. Sentyment oczywiście, ale empatię względem tego, co się odbywało w XX wieku na tym wschodzie, na południu, tak? Jakby mamy Hołodomor, mamy jakby wszystkie represje, to wszystko działo się na wschodzie i jakby jak ktoś mi teraz mówi o tym, że wschód ma teraz natychmiast przejść na ten język ukraiński, bo jest wojna. Ja nie zgadzam się do końca. W sensie zgadzam się oczywiście i ja mówię teraz po ukraińsku i będę mówiła po ukraińsku i przejdę, bo mam możliwość taką. Jestem, powiedzmy, jakby w porównaniu do mojej mamy, która języka ukraińskiego nigdy nie uczyła. Ona będzie go uczyć i ona potrafi pisać w języku ukraińskim, ale nie sądzę, że kiedykolwiek przejdzie tak, żeby ze mną rozmawiać tylko i wyłącznie po ukraińsku. Czy to trochę też nie jest tak, że tak jak się w historii, bo rzeczywiście tak jak słusznie powiedziałaś, nasze te relacje polsko-ukraińskie, takie nawet na tym metapolitycznym poziomie, one się stały takimi bratersko-siostrzanymi. Właściwie gdzieś tam, tak mam wrażenie, od pomarańczowej rewolucji, kiedy właściwie po raz pierwszy i polska klasa polityczna, i ci świadomi Polacy, Polki, którzy obserwują tę sytuację polityczną na świecie, potraktowali Ukraińców nie jako młodszych braci, jak to często się mówiło, tylko właśnie jak braci i siostry. Natomiast, że te wszystkie relacje, one często są na poziomie właśnie międzypaństwowym, czyli tu mamy większego, zawsze gdzieś tam w historii większe imperium, które traktuje właśnie sąsiada jak swoje kresy, tak? Ale też mamy to często trochę wewnątrz też państwa i że trochę, ja mam takie wrażenie, w zachodniej Ukrainie jest trochę takie podejście do wschodniej Ukrainy i do południowej, że to nie są, że jakby
bo to jest fajne i ważne, żeby ludzie tam się chcieli uczyć ukraińskiego, prawda? Natomiast to nie chodzi o to, żeby ich do tego zmuszać i wykluczać i że gdyby na przykład właśnie gdyby takie gromady zjednoczone, jak teraz po Euromajdanie powstały, wtedy, w 2000 jeszcze, przy samej rewolucji, przy Majdanie właśnie, znaczy przy pomarańczowej rewolucji, to wtedy być może taka samorządność, taka podmiotowość tej lokalnej, południowej, wschodniej Ukrainy byłby najlepszą szczepionką przeciwko zielonym ludzikom, które nagle się gdzieś pojawiają. I właściwie jest pełna taka bierność, takie poczucie, ta przestrzeń publiczna nie jest niczyja, nie? Nie masz też takiego poczucia, że trochę czasami właśnie z zachodniej Ukrainy jest zawsze taki klimat, to my wiemy, tak? Ja pamiętam, też mieliśmy, jak na naszym BKDS do spraw cudzoziemców, mieliśmy pierwsze rozmowy na temat wojny i właśnie było chwilę takiej rozmowy o języku. Ktoś tak powiedział, że jaki rosyjski, już nie ma rosyjskiego, na tej zasadzie, nie? Że a ja muszę przyznać się, nie wiem, Polina, też za chwilę o to spytam cię też, jak ty to widzisz w kwestii też wy i na Ukrainie i tej podmiotowości, ale już od razu przeskoczyliśmy, czy ja przeskoczyłem do rosyjskiej i przyznam, że jak byłem w Gruzji teraz, znalazłem w sobie taką autentyczną rusofobię. To znaczy, bo ja słyszę rosyjski język w Ukrainie bardzo często, znaczy w Warszawie bardzo często. Tylko że ja dopiero wtedy, jak byłem w Gruzji, zorientowałem się, że ten rosyjski, który ja słyszę, to albo jest Białorusinów, albo to są Ukraińcy ze wschodniej Ukrainy, czy z południowej Ukrainy. Natomiast w Gruzji, w Tbilisi nagle słyszę taki czysty rosyjski i mam takie poczucie, co wy tu robicie? Powinniście zasuwać z powrotem do Rosji. I róbcie coś z tym. To nie może być tak, że sobie jeździcie gdzieś teraz, że to was nie, jakby, mam takie oczekiwanie, no ale to jest takie może... Ja myślę, że to jest kwestia akcentu, bo ostatnio też miałam taką sytuację, bo mieszkam w Polsce i też słyszę od czasu do czasu język rosyjski i mówiących Ukraińców po języku rosyjskim i Białorusinów, prawda? I tutaj nagle... Byłam w Niemczech i byłam w Kassel i byliśmy w takiej grupie, gdzie były też osoby z Rosji, którzy przyszli słuchać, bo akurat robiliśmy wykład o dekolonizacji. Przyszli słuchać. To jest właśnie to miejsce i ta czynność, którą mają teraz robić. I byliśmy na imprezie i byli tam osoby na przykład z Krasnodaru, jakby mówiące językiem rosyjskim takim bardzo podobnym do mojego języka rosyjskiego, w sensie w brzmieniu, wymówienie nawet tych he, wszystko. Tutaj nagle wchodzi jedna osoba, która mówi takim językiem moskiewskim, rosyjskim. I ja, wiecie co, to jest niesamowite, bo ja przecież całą wojnę jestem tutaj, jakby ja nie przeżyłam ani syren, ani jakby ucieczek, wiecie, jakby wszystko. A nagle po prostu ja słyszę ten akcent na żywo, osoby, która stoi blisko mnie i ja po prostu moje ciało zaczyna się cofać. I nic więcej ja nie mogłam ze sobą zrobić. Ja po prostu się cofałam i zaczęłam drżeć po prostu, moje ciało, wszystko. I wtedy ten chłopak jakby odszedł i ja pytam jakby, kto to był, skąd on jest i czy on jest z Moskwy i tak jest. I ja mówię, że ja niestety nie mogę teraz jakby tego akcentu... Nie mogę być w tej przestrzeni, w sensie, w tamten moment nie mogłam oczywiście, jakby to nie oznacza, że wykreślę ich ze swojego życia, ale w tym momencie rzeczywiście moje ciało tak zareagowało i to jest bardzo, bardzo dziwne dla mnie też było, bo nie myślałam, że mogę. No ja też miałam coś podobnego, kiedy po prostu zaczęli rozmawiać obok mnie para Rosjanów i ja męczyłam się 15 minut czy 20, ile słuchałam ich po prostu tym, czy ja jestem już na tyle jakoś tak nie wiem jak to powiedzieć, że ja mam problem z tym, że ja ich zaczynam nienawidzić po prostu, że oni siedzą i rozmawiają. I cały czas walczyłam sama z sobą o tym. A ja chciałam też zwrócić uwagę w kwestii tego języka rosyjskiego w Ukrainie,
że na przykład, jak ty jesteś z Dniepra, tam wszyscy rozmawiają po rosyjsku, bo moja mama przyjechała też, rozmawiała zawsze po rosyjsku, bo jakby mieszkała w Rosji, a teraz jest bardzo trudno jest. A kiedy zaczęła się ta eskalacja wojny, konfliktu, czy wojny chyba tak, ona była w Żowkwie i pomagała jako wolontariuszka i wtedy miała kursy języka ukraińskiego. A wcześniej, nawet jak była nauczycielką w szkole, po prostu było tak mówiono, powiedziane, że wszyscy muszą pracować w języku ukraińskim. I to było dla niej taka trudna w ogóle kwestia, że fizycznie, ja rozumiem bardzo, o czym ty mówisz, ale jednocześnie nie było żadnych, nie wiem, kursów, jakichś tam zajęć języka ukraińskiego. Nic w ogóle. Nie było kompletnie żadnych jakichś rzeczy, jakie pomogłyby Ukraińcom, które rozmawiają po rosyjsku, zacząć rozmawiać po ukraińsku. Dokładnie. No to były lata 90. jakby i była taka nagła i dosyć drastyczne wprowadzenie takiej ukrainizacji w kraju, który no jakby nie mówimy teraz, czy on był przygotowany, czy ludzie, czy społeczność ukraińska wschodu była przygotowana do tego, ale po prostu to było jakby bez jakiegoś uczenia się i pamiętam, że moja mama wtedy powiedziała, aha, to teraz wszystko po ukraińsku, ja już nie mówię, ale pojawiła się pierwsza szkoła ukraińska w Dnieprze, ona powiedziała, ja cię oddam do tej szkoły, dlatego że prawdopodobnie to jest język przyszłości. Jakby 2 języki, które ona zmuszała mnie uczyć, to język ukraiński, chociaż sama nie mówiła, i język angielski. Jakby, bo te 2 języki wydawało się w przyszłości mi się przydadzą. To można powiedzieć, trafiła dokładnie. Trafiła, tak, to prawda. Ale ja zgadzam się absolutnie z tym. To jakby ja dlaczego wspominałam też ten okres XX wieku i co się działo na wschodzie, że tam była właśnie ta przymusowa rusyfikacja. Tam jakby Charków w latach 20. mówił po ukraińsku. No, ale z jednej strony też ja na przykład moja babcia mieszka w wiosce i ja tak sobie nauczyła się ukraińskiego w wiosce, w Poltawskiej oblasti. I jest jasne, że mój ukraiński był trochę dziwny. Ja próbowałam jakby, coś złapałam w szkole, tak, że to było, ja za 3 tygodnie nauczyła się języka ukraińskiego. Ale z innej strony, kiedy ja przyjechałam do uniwersytetu, ja cały czas czułam się tam, jakby ja rozmawiam tak, jakby, nie wiem, ja nie umiem rozmawiać. Bo obok nas były osoby z Poltawy, tak, takie очень местные, takie bardzo miejscy rozmawiali po rosyjsku i patrzyli na nas, tak dziwnie rozmawialiśmy. No, oni nigdy nie mówili o tym, że jesteśmy jakiś tam związek czy coś tam, ale tak generalnie, kiedy zaczęłam czytać, nie wiem, zwróciłam uwagę znów tam, na przykład tego Kotlerewskiego poczytałam, no to ten akcent, dokładnie tam te słowa z naszych wiosek, z tych wszystkich, takie słowa, które nie używamy nawet teraz w takim oficjalnym języku ukraińskim. Po prostu ten Kotlerewski i ten, no trochę tak Gogol to może nie, bo on w języku rosyjskim pisał, ale bardzo tak jednak... Ale czasami z takim surżykiem, taki surżyk u niego jest. Że takie słowa ciekawe też z tych no jakby z tych miejscowości. I też przyszło takie rozumienie, nie? No, że coś tutaj jest nie tak, nie? Że coś jest narzucone i ktoś jakby chce po prostu jakby, no, ta kwestia języka to jest jakby taka władzy, nie? Kto jest ważniejszy, tak? Czy ten, kto rozmawia po rosyjsku, czy ten, kto rozmawia po ukraińsku. A teraz wychodzi tak, że faktycznie jak ty potrafisz rozmawiać po ukraińsku, no to jesteś mądra osoba, nie? Nie jesteś jakimś który nie potrafi nauczyć się języka, nie? Ja w ogóle uważam, nawet teraz w tej kwestii dzisiejszej, chociaż i po historii mojej z przerażeniem od moskiewskiego, rosyjskiego, ja uważam, że im więcej znasz języków, tym bogatszym jesteś. Jakby mimo wszystko. I jakby ja zawsze ceniłam to w Ukrainie, będąc na przykład tutaj w Polsce, że Ukraina nie jest taka jednorodna, monokulturowa i jakby nawet pod względem językowym. Przecież to jest bogactwo, że jakby kraj jest bilingual, jakby dwujęzycznym. No. Tak jak teraz Warszawa jest, nie? No. Tak. I też jakby długo myślałam o tym na początku, bo oczywiście jak zaczęła się wojna, to pierwszy był odruch mówienia w języku ukraińskim. Na początku było bardzo ciężko, bo ja nie mówiłam, jakby nie miałam do czynienia z tym językiem przez 11 lat mieszkając tutaj i nagle jakby jakieś wywiady, coś, ludzi, wszyscy
całe moje środowisko, nawet w Dnieprze artystyczne, zaczęło mówić teraz po ukraińsku, tylko wyłącznie po ukraińsku, no jak wstyd z nimi mówić po rosyjsku teraz. Więc zaczęłam mówić po ukraińsku, jakby praktykować i dosyć szybko mi się udało też przywrócić to, no bo miałam tę... Szkołę. Tak, miałam szkołę. Natomiast jakby myślałam długo właśnie w te wakacje, nawet czytałam książkę o postkolonializmie takim globalnie i myślałam o tym języku bardzo dużo i znalazłam taki odcinek właśnie jakby dla mnie tłumaczący to moje wewnętrzne uczucie, które ja mam nadal, że jakby język rosyjski w jakimś momencie, nie teraz może, ale w jakimś momencie musi przestać być językiem należącym do jakiegoś państwa, bo już nie jest. To bardzo też ciekawe, co mówisz, bo ja to jeszcze ileś lat temu, jak myśmy robili chyba drugą edycję festiwalu One Kaukasus, przyjechał do nas nasz przyjaciel z Azerbejdżanu, który jest trochę inicjatorem tego i on opowiadał o tym, że on był, no przez to, że ma też jakieś finansowania od w końcu dyktatorskiego państwa, jakim jest Azerbejdżan, chociaż jest jednocześnie wspiera opozycję, jest rzeczywiście niezależny, no ale jakby pojechał na konferencję niepolityczną, ale właściwie okazała się bardzo polityczna, o wykorzystaniu języka rosyjskiego w przestrzeni. I on o tym wspominał, śmiejąc się, bo przyjechał do przestrzeni, której tworzymy Woodstock kaukaski, gdzie są Ormianie, Azerowie, Gruzini i gdzie też używamy rosyjskiego, ale można powiedzieć bardzo w kontrze do tego wszystkiego, co wiąże się z takim właśnie takim postimperializmem rosyjskim. Właściwie trudno to nazwać, nie? To jest... No ja przepraszam, zaczęłam tam po prostu w tym roku rozmawiać po ukraińsku, no to nie było takich strasznych problemów, żeby mnie zrozumieć. Oczywiście, że Gruziny już nie mogą tak od razu zacząć mówić, ale nie wiem, może jedno z 10 słów to im było niezrozumiałe na przykład, a już tam za 2 tygodnie już w ogóle tam, nie wiem, jedno jakieś słowo, coś tam o co chodzi, tam czy coś takiego, czyli ja mogłam na spokojnie rozmawiać już po ukraińsku ze wszystkimi i nie było żadnych problemów. No i dlatego mówię, że to nie, jakby jeżeli kiedyś to się wydarzy, jakby nie mówię, że musi, może ja złego słowa tutaj użyłam, bo nic nie musi, jakby powinno się, albo nie powinno się, albo naturalną siłą rzeczy wejdzie, tak, no bo ja porównuję oczywiście sytuację rosyjskiego języka z angielskim, nie, gdzie też jakby Kanada... Lingua franca, nie? Tak, albo francuskim, nie? Gdzie ten język już przestał być tą jakby należnością Francji lub Anglii. Już nawet zaczęłam się, gdzie jest ten source angielskiego. Bo ja się uczyłam angielskiego, na przykład amerykańskiego, nie? Który też jest inny. I tak samo rosyjski, ukraiński też jest inny. I w brzmieniu, i słowa, i tak dalej. Ale to może jakaś tam przyszłość, która może albo nastąpi, albo może nie. Natomiast jakby w tej chwili oczywiście jakby to jest bardzo ważne, żeby... Ja też rozmawiam na przykład z Białorusinami teraz tylko po ukraińsku. No, to taki białoruski, moja babcia z Białorusi w ogóle. Ja myślałam, że ona po prostu nie potrafiła nauczyć się normalnie języka rosyjskiego, a jest z Ukrainy, a gdzie potem nagle okazało się, że ona po prostu po białorusku ze mną rozmawiała. No ale też ciekawym jest to, że tak się, znaczy to, o czym mówicie teraz, to jest właśnie taka pozytywna promocja języka. Tak? Przed chwilą rozmawialiśmy też o tym, że może bardzo łatwo dochodzi do sytuacji, w której ta ukraińskość też jest taka, no ma taki sam charakter dominujący, jak wszystko to, przeciwko czemu teraz też walczymy, tak? Jakby razem przeciwko tej dominacji Putina, sprzeciwiając się też, jakby też, co też jest takim znamiennym, można powiedzieć, dla środowiska takiego, powiedzmy, artystyczno-wolnościowego, że już nie mówimy i od początku prawie, może nie od samego, ale prawie od początku mówimy, nie, to nie chodzi o Putina, tu chodzi o Rosjan, i Rosjanki. To jest to, że jeżeli mamy sytuację, w której licealistki irańskie potrafią robić to, co robią, kiedy mamy tam 400 ponad ofiar, a nasi przyjaciele z Rosji, Rosjan, jeżeli nam tłumaczą, że oni nie mogą, bo pójdą do więzienia, no to sorry, to nie jest żadne tłumaczenie, prawda? I nagle jakby po raz pierwszy zetknęliśmy się z sytuacją
takiego, no jakiegoś generalizowania, którego się nie da uniknąć. No, że tak jak ty powiedziałaś, też ten moment powiedziałaś, że jak byłaś na tej konferencji, oni przyszli, bo mieli słuchać, bo to jest ich teraz zadanie, tak? A nie wymądrzać się, prawda? Więc to jest też bardzo, ale to też z drugiej strony jest rzeczywiście tak, że my walczymy i rzeczywiście z drugiej strony rosyjski, ja pójdę może w tą stronę obrony tego, bo rozumiem, że Ukraińcy z Ukraińcami nie chcą rozmawiać po rosyjsku, ale rzeczywiście tak jak Polina mnie tutaj zmusiła, jak przyjechała nasza przyjaciółka Ella Sztyka do prowadzenia w tym studiu audycji Pabałakajem po-ukraiński, mimo iż nie znam ukraińskiego i musiałem powiedzieć, że będę mówić po rosyjsku, powiedziałem to, będę mówić po rosyjsku w cześć wszystkich obrońców Ukrainy, którzy używają tego języka, a część żołnierzy nie ma wątpliwości, że po rosyjsku rozmawia. To jest zresztą też takim paradoksem, bo cała propaganda, prawda, rosyjska mówi, że no, w radiostacjach słychać polski i angielski, a tak naprawdę jakby się pewnie wsłuchać w te rozmowy między żołnierzami ukraińskimi, no to dużo więcej jest rosyjskiego i oczywiście ukraińskiego, prawda? Jak wy to... No właśnie, dla mnie to nie jest dziwne, absolutnie. Kiedy słyszę te filmiki i słyszę język, czy mówią po ukraińsku, czy po angielsku, ja w ogóle nawet nie odróżniam. W sensie dla mnie to jest jakby ten język nigdy nie był aż takim problemem. W sensie oczywiście w momencie, kiedy wojna prowadzi się jako kolonizatorska wojna, wojna za kulturę, wojna za przynależność jakby do jakiegoś kraju, to oczywiście, że manifestacja jakby języka lub kultury lub tożsamości staje się bardzo ważną też narzędziem jakby powiedzmy walce tej. To dlatego my przychodzimy na język ukraiński, dlatego teraz mówimy po ukraińsku, prawda? Chociaż też bardzo ciekawym można powiedzieć, że manifestacją pewnej ukraińskości jest też zdolność wyrażeniu w obcym języku żołnierzowi, kapitanowi pewnego statku, gdzie powinien się znaleźć w tym momencie, tak? Co się stało nagle głównym sloganem. On powiedział to internacjonalnie. Tak. Ale to też jest to w ogóle też świetny przykład, bo to też jest trochę tak, że Ukraina stała się w tej chwili też dla popkultury, dla całej współczesnej kultury absolutnym takim żywym symbolem, tak? Znaczy nikt się nie spodziewał takich okrucieństw jak w XX wieku, jak w czasie II wojny światowej, ale to też wywołało taką sytuację, że te wszystkie, cała ta kultura masowa amerykańska, powiedzmy, czy tam, nie wiem, Marvela, filmy i tak dalej, wszystko to, co jest tworzone w tej chwili w kulturze, nie wszystko, ale bardzo duża część tego jest o walce zła z dobrym, jest o słabszym, który broni się przeciwko imperium. I nagle mamy na żywo tą sytuację, tak? Jakby to się dzieje na naszych oczach. No nie wiem, jak się czujecie w tym, albo jak ty się czujesz? No, ja czuję ten rok, to już grudzień, tak środek grudnia, więc ja sobie trochę w głowie podsumowuję pewne momenty. Nie pamiętam tego roku, a jednocześnie bardzo nigdy nie zapomnę go w swoim życiu. I czuję się bardzo zmęczona, a jednocześnie bardzo silna. Ja myślę, że większość i wielu osób z Ukrainy też tak się czuje teraz. To znaczy chodzi o taką siłę, że nagle pierwszy raz w życiu czujesz, nie pierwszy raz, dobra, ja miałam podobne, kiedy był Majdan w 2014 roku i ja nazywam siebie pokoleniem Majdanu, chociaż już byłam tutaj, ale jeździłam. Chromackiego, prawda? Były dwa Majdany. Był ten polityczny, który był, ale pierwszy był Euromajdan Chromacki, prawda? Tak, Chromacki w sensie. Czyli obywatelski, bo było to, bo to też ja pamiętam z naszych różnych rozmów z aktywistami z Kijowa przede wszystkim, ale nie tylko, że no jakby była ta część taka bardzo obywatelska, no i potem przyszli politycy, którzy jak zwykle politycznie to natomiast, że ta obywatelska to było to, że sąsiad sąsiadowi mógł pomóc, że na ulicy, że to jakby, że zaczęto dbać o to, co, prawda? Dla mnie to jedyny i wyłączny Majdan. Jakby ja nawet nie liczę, że tam pojawiali się ci politycy, jakby oni nawet nie, wydaje mi się, że wśród ludzi oni się nie liczyli wtedy. W sensie to były takie maskotki, takie po prostu wychodzą, ich ośmiejają w ogóle, gwizną czasami na ulicy. Jakby to nie, ich tam nie było. Ja w ogóle nie kojarzę Majdan w żaden sposób z żadną siłą polityczną, chociaż tam było bardzo dużo różnych ideologii i to było też
piękne, swojego rodzaju piękno, że ludzie się łączą w jakimś momencie takim kryzysowym, niezależnie od tego, jakie mają gdzieś tam poglądy, ale nagle po prostu ty masz tutaj wszystkie sektory, lewe, prawe, center, Żydzi, Tatarzy, jakby wszyscy stoją po jednej stronie tutaj. I czegoś takiego mi bardzo brakuje w Polsce, powiem szczerze, ale coś takiego doświadczyłam tutaj w tym roku. Mam takie poczucie, że doświadczyłam to w tej... Że Polacy też się zjednoczyli w pozytywny sposób w kontekście Ukrainy. I Tak. dobrze. Ja nie wiem, czy wy jako urodzeni w Polsce czuliście jak kiedyś tak samo, jak w tym My momencie? to zwykle czujemy co roku w drugą niedzielę stycznia, kiedy jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale wszyscy zawsze narzekają, że dlaczego nie możemy być zjednoczeni dłużej. I rzeczywiście tak jest, że ja mam takie poczucie, żeśmy się bardzo mocno zjednoczyli, żeby pomóc Ukrainkom. No i cieszę się dlatego, że w związku z tym trochę jednocześnie z tego, że że na przykład powstał ten reportaż w TVN24 ostatnio, który pokazywany był na temat sytuacji w ośrodkach detencji, gdzie z kolei niesłowiańskich uchodźców traktuje się jak się traktuje, tak? Bo jakby to pokazuje nam, jak bardzo jeszcze też jesteśmy... Znaczy, ja nie chcę, żeby to było traktowane jako właśnie coś, co ma zniechęcać nas do działania, mówię do Polaków, Polek, ale to to, że potrafiliśmy przyjąć Ukraińców, to jest świetny impuls i inspiracja do tego, żebyśmy rozmawiali o tym, jak pomóc, umieć radzić sobie w innych sytuacjach też, tak? Z którymi sobie najwyraźniej nie umieliśmy poradzić, bo to, co się tam działo, jest przekleństwem. No i nadal się dzieje. Nadal się dzieje. Paulina, jeszcze coś chcesz dodać do tego obrazu? Chciałabym trochę bardziej wrócić do tematu słów różnych. O czym w ogóle chcielibyśmy porozmawiać, nie? Tak. Właśnie mi się wydaje, że ja zaczęłam swoją historię o akcji w Ukrainie i nie dokończyłam i poszłam w język rosyjski. Bo ja tak na przykład, jak z tej kwestii językowo, jak dodaliśmy na przykład w jakimś momencie do Akademii Młodych Architektów, Akademii Młodych Architektek i Architektów, a potem nagle się okazało, że tylko dziewczyny przyszły. Pomyśleliśmy, no fajnie, to zrobimy po prostu Akademię Młodych Architektek. I potem przyszedł chłopak i zostawili oczywiście jak było, ale też jakoś czasami na przykład tutaj czuję trochę nawet odwrotnie, że przyjechało za dużo kobiet z Ukrainy i nagle zaczęły się takie różne projekty dla kobiet. Kobiet. Jedna znajoma mi mówi, słuchaj, ja przyjechałam z chłopakiem, on przyjechał z tego powodu, że po prostu nie może walczyć tam, ale na przykład nie może zapisać się na żaden kurs języka polskiego, bo wszyscy mu odmawiają, mówią, że to dla kobiet. I tutaj jakby cały czas mówimy o jakichś też takich rzeczach, że jakby że mężczyzny są ważniejsze, a tutaj kobiety jakby i trochę to tak z tej innej strony też trochę dziwnie, nie? Ja teraz na przykład myślę, że bardzo strasznie jakby te problemy mężczyzny nasze mają z tego, że ta duża dyskryminacja tych mężczyzn, kto nie może walczyć i kto się nie poszedł. I jeśli w ogóle u niektórych jasne, że jest jakby lęk, strach przed tym wszystkim, co się dzieje, że po prostu mogą go zabić jak pójdzie. A mężczyzny też różne bywają. Jakby tutaj kobiety też tam u nas walczą, nie? Ale jakby oczywiście, że my mamy nie to, że wybór, ale my mamy prawo, tak? Nie walczyć. A jakby mężczyzny, no to zupełnie odwrotna sytuacja. No też niby mają prawo jeszcze nie walczyć, ale nie mogą już na wszelki wypadek wyjeżdżać z kraju, prawda? Tak, to jest to. No ja powiem tak, że ponieważ jestem z tego środowiska też artystycznego i artyści, w ogóle działacze kultury w tej sytuacji mają taki przywilej, że mogą wyjechać. I za każdym razem, jak ktoś z moich znajomych publicznie, no to co widziałam, słyszałam, organizowałam sama, ale byłam częścią tego, zawsze podkreślają to, że mają ten przywilej, że... No tak, ale nie chodzi o to, że mogą czy nie mogą, już wiemy, że mogą, jak różne sytuacje jakby wyjeżdżają faktycznie, ale o tym, jak się czują z tym. No, ja już od jakiegoś czasu słyszę, że mają na nowo pracować nad tym martial law, jak to się nazywa? Stan niewojennym. No tak. Nie, właśnie o tym
o tym niewyjeździe dla mężczyzn i że jakby dopasować to do czasów współczesnych, bo to było napisane lata temu, jakby było częścią jakiegoś tam stanu wojennego, który był wypisany w konstytucji, więc jakby to musi być rozpatrzone na nowo względem czasów współczesnych, ale no jest stan wojenny i nikt nie ma do tego... No jasne, ale to rzeczywiście a propos naszego tematu, to ten temat, że że polski język jest dostępny na przykład tylko dla Ukrainek, a już nie dla Ukraińców, no jest rzeczywiście takim znowu przykładem takiej wewnętrznej trochę dyskryminacji, no bo jednak nawet w tych naszych statystykach różnych, a propos rzeczywiście, że większość dorosłych w takim wieku produkcyjnym to są 90 parę procent, to są kobiety, ale są też inne osoby, są też w ogóle nieukraińscy uchodźcy z Ukrainy. Tak. I o tym warto pamiętać. Ale wróćmy teraz do tego, bo chciałaś dokończyć, zamknąć jakąś klamrą tą rozmowę w Ukrainie. Tak, no to wracając do tej akcji, tak, zrobiłam flagę i razem z koleżanką Marią Byburią, z którą też teraz tworzymy Słonecznik, pojechałyśmy na Dworzec Zachodni w Warszawie, miejsce, gdzie już wtedy i przez dłuższy czas było takim miejscem, gdzie przyjeżdżają osoby z Ukrainy na pracę albo w ogóle, bo tam kursują autobusy. I już ta przestrzeń była wtedy taka bardzo zukrainizowana, w sensie reklamy. Praca w Polsce. Tak, praca w Polsce. Ale pojawiły się wtedy już takie pamiątki, w sensie takie uwagi na temat, jak nie trafić do niewoli, jak nie trafić do working slavery. Do pracy niewolniczej. Do pracy niewolniczej. No i więc pojechałyśmy tam z flagą, gdzie zrobiłyśmy zdjęcie na tle tego dworca i później ja to opublikowałam na Instagramie i za jakiś czas, parę dni zwrócił się do mnie mój znajomy, który pracuje w Wyborczej, pisze. No i ja opisałam sytuację i tak jakby wracając do tego, że nie był to mój pomysł, na Uniwersytecie Warszawskim na przykład już mówiło się wtedy i mówi się nadal w Ukrainie i był ten temat jakby tak poruszony. Ja natomiast dowiedziałam się o tym właśnie no jakby z własnego doświadczenia, później już czytając językoznawców ukraińskiego pochodzenia mieszkających w Polsce, którzy też próbowali ten temat jakby poszerzyć, w sensie podjąć tak bardziej publicznie. A dla mnie to było takie właśnie taki niuans, który pokazywał, jak my rozmawiałyśmy na początku naszej rozmowy, był temat historii kolonizacji Ukrainy, Polski, tak, to dla mnie to był właśnie ten niuans, który podkreślał ten element. I ja bardzo chciałam też ten temat podjąć, więc zrobiłam tą akcję i została opublikowana w Gazecie Wyborczej. No i po czym jakby zaczęła się jakaś dyskusja na ten temat. I bardzo często nawet w moim środowisku, takim moim bubble lewicowo-artystycznym, słyszałam najczęściej, to jest mój ulubiony moment, najczęściej od mężczyzn, którzy mi mówili, wiesz co, twoja akcja, ty tylko gorzej robisz. Ty tylko gorzej robisz dla relacji polsko-ukraińskich. To nie jest temat. To o czym innym trzeba mówić. Ty tylko jakby pogarszasz to, że jakby... tak, to jest ciężko wytłumaczyć. Ja nawet sama nie mogę wytłumaczyć dlaczego, ale... A jak się tłumaczy? Bo pewnie pytałeś, dlaczego, tak. Nie? No, bo właśnie ja jakby pokazuję, jakby i tak są tensions, tak? Aha. Jakby i tutaj ty jeszcze bardziej ten tensions podkreślasz. Ciekawe, czy to są osoby, które protestowały przeciwko Wołyniowi jako filmowi, czy to są osoby, które widzą to jednostronnie, tak? Że to ty podkreślasz. Ciekawe. Myślę, że to jest jakieś, bardziej chodziło o to, że jest jakieś naturalne przyzwyczajenie językowe i ja zauważyłam, że w Polsce, bo dzisiaj właśnie rozmawiałam z osobą, która mówi po polsku, ale nie jest z Polski i jest anglojęzyczną i my zaczęliśmy mówić o kwestii językowej i ona mi tłumaczyła, wiesz co, no język angielski to jest taki język, który co roku się zmienia, jakby zmieniają się jakieś reguły, pojawiają się jakieś nowe słówka, ale w języku polskim tego nie ma.
Jakby, że w sensie bardzo mało tego jest w porównaniu do języka angielskiego, że on nie jest taki flexible, on nie jest taki elastyczny. Jakby, i ja myślę, że to u tych osób, którzy mnie tak krytykowali i mówili mi takie rzeczy, bardziej mi się wydaje, to wiąże się z jakąś taką tradycją językową. Wszyscy mi mówili o tradycji językowej, że ty szukasz dziury w całym, tam, gdzie jej nie ma. Lepiej poszukaj w innym miejscu. A ty jak odpowiadałaś na to? Kiedy ja jestem przewrażliwiona na momenty, kiedy mężczyźni tłumaczą mi świat. Więc ja bardziej mówiłam, że dziękuję. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Dawid, za zwrócenie mi uwagi. Dziękuję. Kolejny raz. Ale generalnie tak, zaczęła się dyskusja i ona była dosyć żywa na początku, taka, że czasami tam dostawałam różne wiadomości inne na Facebooku z przypomnieniem mi o Wołyniu. Ale później rzeczywiście to stało jakąś taką, normą nie stało i nawet teraz nie można to normą nazwać, ale... Już chyba jest, w sensie jest teraz jako to, że jest to równoprawne, tak? Jest słowo w kontekście języka polskiego, co już jest jakimś sukcesem. Tak? To było w lipcu tego roku, kiedy Rada Języka Polskiego wydała, ale zauważmy, jaka to była sugestia. Oni nie mówili w kontekście właśnie, jakby rozpatrując tą sytuację względem historii, tylko o to, że to jest język empatyczny. Język, który jakby nasi sąsiedzi chcą, żebyśmy tak mówili, my tak będziemy mówić, ale nie ma tego, wiesz, jakby tej backgroundu, skąd to pochodzi, dlaczego tak się mówi w języku polskim. Była po prostu taka sugestia, gdzie mówiła dokładnie o tym dokumencie, który był wydany w lipcu tego roku od Rady Języka Polskiego. I tak uważam, że to jest duży krok do przodu, jakby co nie mówić, jakby dziękuję. Natomiast brakuje mi takiego dyskursu publicznego. Może nie jest to miejsce i czas teraz na to. Często też tak słyszę w tej chwili. Właśnie ty wspomniałeś o tym sam na początku tej rozmowy, o relacjach polsko-ukraińskich w kontekście kolonializmu, więc nie wiem, czy jest miejsce i czas na to teraz. Ja myślę, że to też nie jest kwestia miejsca i czasu, tylko kwestia, kto to mówi, prawda? Bo jak mówią to na przykład Polacy o Polsce, to jest trochę inaczej, prawda? No tak. I fakt jest taki, że dobrze by było, żebyśmy wszyscy się nauczyli mówić o tym, co w naszej historii nie jest takim przykładem monolitycznej szlachetności, krystaliczności, bycia zawsze ofiarą czegoś, tylko bardziej tego, co też z czym sobie nie potrafiliśmy poradzić, bo jeżeli mamy być dumni z jakiejś dobrej, pozytywnej przyszłości i różnorodnej, no to powinniśmy się uczyć to robić i nigdy nie ma lepszego czasu, jeżeli to dotyczy nas, tak? I oczywiście, bo to jest zawsze też tak, prawda? Jak wam, Ukraińcom, się mówi coś tam, to zawsze jest takie poczucie sorry, to jakby my wiemy lepiej, ale też oczywiście jest ten czas i refleksji, rozmów i też wiadomo, że nie ma narodu na świecie, który by był tylko ofiarą, tak? Zawsze jesteśmy czasem sprawcami, czasem ofiarami. No ale myślę, że to jest, Dawid, ważna rzecz, żeby się nauczył mówić w Ukrainie, bo jeżeli chcesz żyć w Polsce, która nadąża za resztą świata i że jest też godna, dumna z tego, co robi dobrze, to tym bardziej w kontekście nawet tego, co się dzieje teraz w Ukrainie, warto mówić wy, a nie na. Tak, dziękuję. Polina Wietrowa, Julia Kriwicz, bardzo wam dziękuję. Bezpośrednio po podcaście zapraszamy na zapis Oleny Apczel, niezwykłe notatki dźwiękowe prosto z Ukrainy, też na temat języka, wstrząsające. To był podcast Smashing Words. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Mówił Witek Hebanowski. W głosach Olena Apczel. Nawet jeśli wojna skończy się jutro, zmieni nas na pojutrze. Myśli o przemianie języka. Zapiski dźwiękowe z Ukrainy, z frontu pomocy
obrońcom i obrończyniom Ukrainy. Siedzę w takim malutkim pokoju na poligonie jednej z jednostek wojskowych. Jestem tutaj, bo dowiozłam jakiś sprzęt do swoich kolegów i koleżanek, które w tej chwili jest w wojsku. Jest to osoby, które w życiu cywilnym jest artystami, artystkami, badawczyniami, badawcami sztuki, kultury, ale teraz bronią swój kraj. I przed chwilą skończyliśmy rozmowę też o tym, jak zmienia się konotacja odbierania wojny jako zjawiska. Bardzo dużo mówiliśmy o tym słowie wojna, z czym się kojarzy. Rozmawialiśmy o tych językowych, nie do końca językowych, tylko takich sensownych zmianach znaczenia, że przed tą wojną, którą doświadczamy, te 9 lat, jakoś to słowo było zawsze skojarzone z, co jest normalne, tak, z najbardziej archaicznym, patriarchalnym, szowinistycznym, testosteronowym zjawiskiem. A teraz, zaczynając od 2014, w tych ochotniczych batalionach, jakby okazało się tak bardzo ludzi z edukacji, nauki, sztuki, kultury, biznesu i to bardzo zmienia też stosunek do tego słowa, jego znaczenia, jego brzmienia, bo ono w naszym wypadku jest takim z jednej strony zaskakującym, z drugiej strony też dającym moc, bo to jest obrona, żeby żyć. No i mieliśmy teraz taką dłuższą rozmowę, jak to słowo straciło dla większości z nas, po naszej stronie oczywiście, nie po stronie rosyjskiej, ale straciło tą maskulinność, tak? Że wśród ludzi na poligonach, w okopach, w jednostkach wojskowych można spotkać psychologów, psycholożek, dziennikarzy, dziennikarek, nie wiem, artystów, artystek, ludzi piszących, tworzących, badających, przekazujących różne rodzaje edukacji i tak dalej. I to jest niewiarygodne i wywołuje jednocześnie lęk, bo to giną i otrzymują ranienia najlepsze, te odważne, te, które postanowili, że będą bronili swojego kraju i to trwa i trwa lata. Ludzie oddają swój najlepszy czas, swoje lata życia. Jakoś bardzo dużo rozmawialiśmy o znaczeniu tego słowa, co to z nami robi. Teraz siedzę w takim malutkim pokoiku. To jest jedyne miejsce, gdzie można było znaleźć ciszę, bo też ta wojna jest bardzo głośna we wszystkich jej znaczeniach, że ona zaburza też Twoją obserwację, Twoich myśli i na przykład zmienia też stosunki z pustką, tą medytacyjną pustką, którą żądamy, żeby mieć jakoś w tej przestrzeni codziennej, chociażby parę sekund, dlatego żeby zresetować, zastanowić się. I to jest niemożliwe. Ja myślę, że połowa kraju, a może cały kraj, jak się obudził 24 rano i wziął do ręk telefon, żeby sprawdzić wiadomości w Telegram kanałach, w Messengerach i tak dalej, tak nie wypuszcza do tej pory tych telefonów z ręk rano i przed snem i jeszcze 10 razy w ciągu dnia. I
jeszcze też myślę o tej rzeczywistości wojny, która różni się zasadniczo od rzeczywistości pokoju. Zmienia poczucie czasu. Oczywiście to słowo w ogóle czas zmienia swoje znaczenie, zmienia znaczenie słowa plan, zaplanować, przyszłość, co to w ogóle oznacza. Czasami, oczywiście jak każdy z nas dalej tam sobie coś planuje i tak dalej, ale ja czasami czuję coś takiego i tu też w parę rozmowach zabrzmiało, że ktoś na przykład, nie wiem, pisze do ciebie propozycję tam o jakimś projekcie, pisze, że w czerwcu 2023 i ty sobie tak czytasz to i próbujesz nazwać to na głos, wypowiedzieć i to jest taka abstrakcja, że gdzieś istnieje jakiś czerwiec 2023, że notes jako zjawisko, to słowo notowanie zupełnie straciło też sens. Planowanie stało się takim trochę atawistyczną abstrakcją. Liczy się tylko to, co dzieje się tu i teraz, to coś trzeba znaleźć, przewieźć, przeżyć, wynieść, załatwić, odgruzować, przeżyć, posadzić, zakupić, wysłać, policzyć, przekazać, odreagować. A wszystko inne to słowo później staje się jakąś wartością stałą. Komunikacja pomiędzy przyszłością a przyszłością została zerwana. Jest zerwana. Czyli my nadal używamy tych słów o planowaniu, zastanawianiu się o czymś do przodu, o projektach, nie wiem, o zwiedzaniu, o jakichś planach, ale to słowo plan, planowanie naprawdę jest abstrakcją. Ja niby to mówię teraz, żeby też sobie coś uświadomić. Na przykład też prawie zniknęło z... Ja pamiętam, to było jeszcze z tym słowem, to było jeszcze pomiędzy 14 a 15 rokiem. Wśród tych ludzi, z którymi jakby najbliżej komunikowałam i które mają doświadczenie wewnętrznego przesiedlenia, którzy mieszkali przed rozpoczęciem wojny 20 lutego 2014 roku, którzy mieszkali na terytorium Krymu i Donieckiego i Lugańskiego obwodu. I że dla nich dla mnie na bardzo długi czas zniknęło pojęcie wakacje, bo to było strasznie dziwne w czas jakby aktywnej fazy wojny myśleć o jakichkolwiek wakacjach, bo jakby te, które włączyli się w działania wolontariuszskie, aktywistyczne, no to oczywiście, że tam jakby trochę inaczej ty funkcjonujesz, ale teraz moim zdaniem słowo wakacja i jako samo w sobie to słowo, ale też wakacja i plany wakacyjne i plany na wakacje brzmi po prostu kosmicznie abstraktnie. Czyli co to w ogóle oznacza, jak to, gdzie to, kto, jakby to jest absolutna abstrakcja. W ogóle normy językowe, jakby oni totalnie zmienili się, czyli pojawiło się tak dużo słów, które stali takimi słowami codziennego użycia. Ostrzał, nie wiem, okupacja, schronienie, nalot, hełm, tortury, masowy pochówek,
obóz filtracyjny, turniket, noktowizor, dron, zbrojne siły. To są słowa, których używamy na co dzień. Zwłaszcza, ja pamiętam to takie zdarzenie z tym pojęciem tabor filtracyjny. To jest słowa, które wydawało się, że mózg w ogóle nie jest w stanie połączyć ni z czym innym oprócz Holokaustu XX stulecia, ale nagle odbywa się Holokaust narodu ukraińskiego i tabor filtracyjny staje się słowem, który mogę przeczytać w Viberze w wiadomości od swojej cioci na pytania, gdzie wy teraz jesteście? Odpisuję, hej Olenko, jesteśmy w taborze filtracyjnym, w obozie filtracyjnym, przepraszam, w obozie. Po polsku będzie obóz. W Viberze, normalnie w Viberze messengerem pisze do mnie ciocia, że ona z unukiem jest w obozie filtracyjnym, gdzie ktoś miał modem, żeby mieć internet raz w tygodniu, że ich sprawdzano, żeby na wystarczającość czy niewystarczającość prorosyjskiego i ona musi do mnie pisać maksymalnie nie używając słów ukraińskich przez lęk, a ja muszę odpowiadać maksymalnie używając język Ezopa, żeby nie zabrzmiało niczego, co by mogło jej jakoś skompromitować. Bo oczywiście oni nie mają w obozie filtracyjnym życia prywatnego. Po tym, jak wyszła z tego obozu i udało się jej przeprowadzić na terytorium Ukrainy, to dzwoniła i żadnego razu nie udało się nam wrócić do rozmowy na temat tego, jak tam było. Przeżywa ten rodzaj traumy, który na pewno jeszcze nie pozwoli o tym jakiś czas mówić, a może nigdy nie pozwoli, nie wiemy. Ale dzwoniła i widziałam wnuka, czyli widziałam swojego bratanka. No i miał siwe włosy, dziecko miało siwe włosy, czyli słowa i ruchy, których doświadczy w obozie filtracyjnym, zmienili myślenie, ale też ciało tego dziecka. Myślę, że wojna, która trwała w Europie 9 lat i pierwsze 8 lat była specjalnie niezauważalna, też ma te słowa do nazwania siebie, taka niewidzialna wojna, chętnie niewidzialna wojna. Bardzo często spotykałam, będąc na przykład w Polsce, spotykałam, że ludzie nazywają to słowem konflikt. I to też była taka śmieszna, straszna, przynosząca ogromny ból, tak naprawdę tworzącą dziurę w mózgu, w intelekcie, w sercu, w poczuciach, jak rozmawiasz z kimś, mówisz skąd jesteś, tam jakąś opowiadasz część swojej historii i ktoś mówi, no tak, macie tam ten konflikt i to jest niewiarygodne, że słowo konflikt niby jest z jednej strony takim, który opisuje stan napięcia, ale z drugiej strony w
w tej konkretnej wojnie słowo konflikt stało się takim słowem strasznie oburzającym, czyli słowem identyfikatorem, które od razu pokazuje, że nie ma szansy się dogadać, że będzie strasznie trudno wytłumaczyć, że nazywanie wojny konfliktem jest dążenie do współdziałania z propagandą rosyjską. No bo wojna rewiduje rzeczywistość, przywraca rzeczom ich pierwotne znaczenie. Taki, nie wiem, gabinet rentgenowski, w którym znajduje się między innymi Unia Europejska, OON, OBSE, humanistyczna filozofia europejska, pokojowy protest, pacyfistyczny feminizm. No, w takim skrajnym napięciu rewidowane są wartości, a z nim słowa, co to jest demokracja, mechanizmy. No i na przykład językowo bardzo też wracając nie wracając, a dotykając tego pacyfistycznego, tak, myślenia, że jakby myślałam do rozpoczęcia wojny, do 2014 roku, myślałam, że jestem pacyfistką, ale dowiedziałam się o sobie, że ja nie mam przywileju bycia pacyfistką. Że moje myśli nie dotyczą powrotu terytorium dialogu, moje myśli dotyczą powrotu terytorium okupowanych. Że że precyzyjność sformułowań sformułowań w środku mózgu zaczęłam mieć ogromne znaczenie, że moje myśli nie dotyczą tego, kiedy wojna się skończy, moje myśli dotyczą tego, kiedy Ukraina wygra. I dalej moje myśli dotyczą tego, jak rozłożyć swoje życie krok po kroku w tej nowej rzeczywistości odbudowywania się, bo nawet jeśli jutro zwyciężymy, to jakby wpływ tej wojny nigdy się nie skończy w moim pokoleniu. Moje przemyślenia takie, że nie będzie inaczej, że musimy już dzisiaj przygotować się na to, że po zwycięstwie czeka na nas 10, 20, 50 lat odbudowy, że będziemy społeczeństwem z tysiącami weteranów i weteranek, przesiedleńców i wewnętrznych i przesiedlenek wewnętrznych, uchodźców, uchodźczyni, sierot, wdow i wdowców, że ten zapał aktywizmu do odbudowy i wsparcia i troski musi być rozłożone na całe życie i przekazywany kolejnym pokoleniom. I to jest też zmienia ta perspektywę zrozumienia na przykład słowa zwycięstwo lub wygrana lub koniec wojny. Co to oznacza? Kiedy ja czasami jak słyszę to pożegnania, że jak ludzie mówią, życzymy wam jak najszybszego zwycięstwa. I co to jest? Da? Wygrać wojnę, zwyciężyć w wojnie.
Bo ja rozumiem też, że jakiś pewny czas, miesiąc, nie wiem, 2,5 roku, nie wiadomo, będzie taka euforia, po której przyjdzie też bardzo głęboka depresja, głęboki ból i trzeba będzie wypłakać te łzy, zrobić te akty pożegnania się z bliskimi, tak, no bo to nie będzie już tak jak w ciągu tych 8 lat, że to dotyczy dużo rodzin, ale nie wszystkie, a teraz prawie wszystkie, tak, że większość rodzin będzie dotyczyło stracenia bliskich ludzi, skalecenia bliskich ludzi, stracenia domu i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że ta koncentracja znaczeń słów związanych z wojną i sama wojna, ale też ze zwycięstwem i z myśleniem o przyszłości, że ona bardzo też będzie, i teraz się zmienia, ale będzie się zmieniać i jeszcze dalej, czyli te transformacyjne procesy, oni dotyczą prawie wszystkich rzeczy. Najprostsze rzeczy. Mamy zmiany w prawie do stosunku do kobiet w wojsku. W ukraińskim wojsku 1/4 są kobiety. To był bardzo długi proces dochodzenia do tego, jakie prawa mają, żeby zajmować jakie stanowiska i tak dalej, i tak dalej. I jak to się zmieniło dzięki temu, że mamy teraz w nazwie święta Dzień Obrońców i Obrończyń, że nasze polityki mają dobrze napisane teksty przez swoich speechwriterów i writerek, że pojawiają się feminitywy, to zmienia też mowę i strasznie różni na przykład od rosyjskiego podejścia, bo feminitywy w języku rosyjskim po stosunku do niektórych zawodów jest raczej rzeczami, które wyśmiejają, tak, upokarzają, a w języku ukraińskim to jest bardziej naturalnie wmontowane w wielu zawodów już. W niektórych odbywają się zmiany. Oczywiście, że nie ma tutaj różowych sytuacji, społeczeństwo jest nadal homofobiczne, ale ilość ludzi akceptujących to jest nieporównalna. I te procesy, które się zaczęli wiele wcześniej, które potem się rozwili po rewolucji godności, które potem mieli też swoje takie procesy w latach w 2017-2018, kiedy to się zaczęło pojawiać bardziej, stało się jakby bardziej akceptowalne też wśród ludzi, a teraz dzięki wypowiedziom publicznym ta feminitywność językowa, ona zaczęła dotyczyć wszystkiego i dzięki jakby temu, że bardzo dużo kobiet w wojsku i bardzo dużo organizacji aktywistycznych walczą też o widzialność kobiet, żeby oni przestali być tym niewidzialnym batalionem, to zaczynamy się przyzwyczajać, że dzisiaj kobiety pracując i chronią nas jako czołgistki, snajperki, dowódczyni, medyczki, kierowczyni, operatorki dronów, artylerystki, wartowniczki, patrolowczyni, nie wiem, czy ja poprawnie używam te słowa też po polsku, bo ich szybko tłumaczę i wymyślam, reporterki wojskowe. Większość wolontariuszy to są kobiety, dlatego też absolutnie naturalne, używając słów podziękowania, tak, pojawia się to dziękuję wolontariuszom i wolontariuszkam, obrońcom i obrończyniom. To jest też znaczące zmiany, które oprócz tego, że uwidoczniają obecność kobiety w wojsku, też
moim zdaniem tu robią coś jeszcze większego, że tu nie chodzi tylko o procesy feministyczne, ale też takie moim zdaniem, że razem z wszelkimi procesami feministycznymi odbywają się też procesy indywidualizacji, czyli wojna, jak już mówiłam wcześniej, jako najbardziej archaiczny, patriarchalny zjawisko ever, nagle w tym konkretnym wypadku, w tej wojnie obronnej, takiej wojnie, nie wiem, czy mogę używać słowa sprawiedliwej, no bo my nie mamy wyboru nie walczyć, tak? No bo to nie chodzi o to, że my nie mieliśmy żadnych pretensji terytorialnych, żadnych, to nie jest wojna religijna, to nie jest wojna, to jest konkretna wojna, że obraniamy się przed terrorystami, przed państwem nawadnianym, nasiedlonym osobami, których trudno nazwać jakoś inaczej oprócz zbrodniarzy, terroryści, tak? Czyli w tej obronie rodzi się też to, z czego zaczynało też te swoje przemyślenia, że tutaj przed chwilą mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę, nie wiem, z jakimiś żartami o niejakosnych turniketach niedobrej jakości. I uczestniczyli w tych żartach psychoterapeuta 40+, osoba z IT, taka osoba, która miała poprzedni swój biznes, młoda, 20 parę lat, on ma chyba, mężczyzna, który wcześniej pracował, na ile ja rozumiem, gdzieś na jakiejś budowie, ale też mając swój jakiś biznes związany z truskawkami. I ta moja koleżanka, która będąc kulturoznawczynią już broni kraju ileś tam lat. I z nimi w tej rozmowie jakby gadamy, śmiejemy się, ale też zastanawiamy się o przyszłość na serio. I jest to strasznie konkretne osoby, że ta indywidualizacja, feminityzacja tych procesów, która powoduje, że ta troska, że ta walka o prawo na różnorodność, o prawo na prawo jakiekolwiek, bo wojna odbiera u Ci bardzo dużo praw z drugiej strony, ale te wszystkie rzeczy nie dodają tak dużo też znaczenia każdemu słowu, które używasz w opisywaniu ludzi, a też procesów, w opisywaniu nadziei, w opisywaniu tej abstraktności, niemożliwości planować, ale też jednocześnie w takiej odwadze planowania, w takiej odwadze myślenia o zwycięstwie, o życie, o przetrwanie. Jakoś i plus jednocześnie pojawia się bardzo dużo humoru, czyli słowa służą teraz taką ironicznymi mostami, zwłaszcza z punktu widzenia analizy pojęć, które bardzo fajnie jest opisane przez filozofów i filozofki w Europie, przez polityków i polityczki, przez kulturoznawczynie i kulturoznawcę, takie słowa jako demokracja, prawo, liberalizm,
równość, dostępność, inkluzywność, and so on, które na praktyce, jak to też mówiłam wcześniej, w tym gabinecie rentgenu okazuje się, że trudno to sprawdzić. Że kraje Europy Zachodniej dalej jest totalnie uprzywilejowane na prawo bycia pacyfistami. I to uprzywilejowanie pod tym względem, jakby w kombinacji tam przywilej na pacyfizm, moim zdaniem to jest takie na pewno dla mnie najważniejsze, najmocniejsze z niedobrej strony, ale takie słowo, które jest obecne w wielu moich przemyśleń na temat tego, co się dzieje z językiem, z jego znaczeniami. Kto ma przywilej bycia pacyfistą? Ten musi działać, żeby obronić tamtych, którzy tego przywileju nie mają. Dać siebie wszystko. Bo jeśli nie da, to za chwilę straci swój przywilej bycia pacyfistą. Niestety, takie przemyślenia na dzisiaj.